A w dzisiejszym odcinku między innymi... Jak szybko chodzi ten... Ma zbroję Magnatas. Mój syn. Milten, dawaj ich. Nie ogniem. To na nich nie działa, sprawdzałem. Cześć, witajcie moi kochani, z tej strony Pablo. Grymasny i kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Gotika Świat Skazańców. W ostatnim odcinku, no niestety, Szakal postanowił zeskoczyć tutaj z tej niebywale dużej wysokości, pozbawiając się życia. Chciałem mu tu jeszcze grzechotnika walnąć, ale jak widać chłopak nic nie ma od czasu, kiedy po raz pierwszy dostał od nas w stubęgę. Pisaliście mi parę rzeczy, między innymi o tym, że na tym kamieniu, gdzie był Lukor w poprzednich odcinkach, znajduje się miecz, ale ja nie potrzebuję nosić złomu, bo i tak ten bezimienny jest, jakby to powiedzieć, troszkę obciążony tym całym żelastwem, który tutaj nosi. A moja obecna kosa wystarczy mi aż do momentu zdobycia legendarnej broni znanej jako Uriziel. Księżyc świeci, jest niedzielka, dzień 13, odcinek chyba 14, a może 15, nie wiem już sam. Ja tu już byłem w siedzibie magów. Nie możesz przepuścić takiej okazji. Idę jeszcze się przekimam u Diego, który pewnie się na mnie tutaj rzuci i powie: Bun! Bun z mojej chaty! Bun! Lepiej się do tego nie mieszać. No mogliby jednak odczuwać Masz szczęście. trochę większy respekt tutaj do mnie. Tej paplaniny. Podobnie ten Grim. Nie wiem, czy jak go nie przylutuję, to czy się nie rzucą na mnie. Co to za leszczyk nam biegnie? Masz szczęście. No, Lepiej się do tego nie mieszać. to jakiś kopacz nieimienny. Dobra, w końcu musimy ruszyć i zdobyć pozostałe 2 kamienie ogniskujące. To będzie cel naszego dzisiejszego odcinka. Warto wspomnieć, że przez wielu te kamienie uznawane są za musztardę. Niezwykle cenny składnik hot doga, czyli przysmaku chłopaków ze starego obozu i nie tylko. Ktoś pomyśli, że chłopaki z nowego obozu nie mają respektu do tych ze starego, a tak naprawdę oni walczą cały czas. Walczą o to, żeby zdobyć tę musztardę. Żeby zdobyć cenne przyprawy, a ich posiłki stały się lepsiejsze. Hej, ty! Kto? Ja? Nie, twoja babcia. Jasne, że ty. Na twoim miejscu nie szedłbym dalej. Dlaczego? Widzę, że jesteś tu nowy, co? Stary, ta droga prowadzi na ziemię orków. Zrobią z ciebie kotlety. O, Nie ma za co. Zrobię sobie kotlety? Ty lepiej powiedz mi, co się z Nekiem stało, a nie tam świrujesz pawiana. Dobrze widziałeś, kto go zaciukał. Ale nie pamiętam, którędy się tam idzie, więc... Nawet nie zaglądam do mapy tego Citurasa. Tylko wbiję sobie tutaj. Gdzie już zresztą byłem w którymś odcinku. I od razu walczymy, żeby było coś na czasie. Come on, motherfucker. To nie było zbyt miłe. Dawno tędy nie szedłem w jedynce, w dwójce no to wiadomka. Tutaj jest smok do sklepania, nie wiem czy pamiętacie, jak nagrywałem pierwszą serię z Gotika drugiego, jak mnie golem trzasnął, to przeleciałem połowę kolonii, właśnie z tego miejsca. A, tutaj cytadelka jest, no to i tak tutaj miałem trafić i tak. My tylko sobie tędy przejdziemy. O, jagody. Według Miguela bardzo rzadko występujące tutaj w kolonii. Dawaj, Leszu. No i chyba tędy właśnie tam dojdziemy, gdzie mieliśmy. Także trochę nietypową drogę tutaj obrałem, no ale trudno się mówi. Mogłem sobie to inaczej porozdzielać trochę. Ale mamy tutaj nowe ogary, z którymi miałem problem niedawno.
Nie walczyłem 40 minut, teraz będzie zemsta. Albo i nie. Ach kurde, ale zapisać to zapomniałem. Dobra. To było całkiem proste. Gdzieś tu mamy takiego fajnego młotka. Mam nadzieję, że go nie sprzedałem. Halo młoteczku, gdzie jesteś? O, motorków. Możecie mi wytłumaczyć, skąd wiadomo, czym pokonać tego golema, bo ja to wiem po prostu od dzieciństwa, od nie wiem, 2006. Ale skąd to wiem, to nie wiem. Pewnie mi bracia powiedzieli starsi. Ale czy jest jakaś informacja w grze, która to tłumaczy? No bo tak poza grą, no to wiadomka. Ktoś mi tam o tym opowiedział. Ty nie wiem, trzeba jakoś go ominąć i iść do Lestera i ten Lester nam coś mówi? Nie wiem, jak teraz zaatakuje ten golem, to do kogoś wrócić? Możecie dać znać w komentarzach. Bo to myślę jest jedna z takich rzeczy, które się po prostu pamięta. Jak przyjdzie mi o tym poopowiadać komuś, no to będę miał problem się wysłowić i wytłumaczyć, skąd tak naprawdę wiem co i jak. No i niestety będą tutaj harpie, będzie darcie ryja. Ciekawe, czy Lester chce z nami w ogóle gadać nadal, czy nie. Hej, co tu robisz? Przybywam z polecenia magów wody. Szukam magicznych artefaktów, zwanych kamieniami ogniskującymi. Szukasz kamieni ogniskujących, tak? Odważny jesteś. Saturas i pozostali magowie z nowego obozu zamierzają wykorzystać ich moc, by wysadzić w powietrze barierę i zwrócić nam wolność. Jak zobaczę, to uwierzę. Tu się zgadzamy. Ale powiedz, czemu ty tu przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować wyprawę do Górskiej Fortecy. Nie? Wiesz, jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać, ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. Chłopie, jak miałem taką zbroję jak ty, to połowę kolonii wyczyściłem. Jak ci się udało przejść przez tę żywą górę? Pobierałem nauki u najlepszych guru. Ich magia potrafi być bardzo przydatna. Ja, u najlepszych, a u mnie nie pobierałeś. To byś dopiero zobaczył, jak się kaszle. Ten dokument, którego szukasz, co to jest? Wiele lat temu władca tych ziem rezydował w Górskiej Fortecy, skąd kontrolował kopalnie i okoliczne tereny. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument, który poświadczał jego prawo do tych ziem. Zamierzam odnaleźć to pismo. Przecież tak długo, jak będziemy uwięzieni wewnątrz bariery, ten dokument nie będzie warty złamanego grosza. Wiem, ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę. Wtedy ten kawałek papieru zapewni mi dostatnie życie na długie lata. Jakby nie patrzeć, to dobrze chłopak kombinuje. Moglibyśmy wspólnie rozejrzeć się po fortecy. Niezły pomysł. Prowadź. Pójdę za tobą. Mam nadzieję, że pójdziesz, a nie będziesz tylko świrował, bo już mi parę razy się zatrzymałeś tutaj. A musiałem walczyć z harpiami, co darły ryja. I to tak, że kurcze uszy pękały. Zresztą tutaj też pewnie mam te głosy trochę przyciszę w postprodukcji. Bo kurczę, połowa oglądających nagle wyjdzie z odcinka i nie dlatego, że znowu będę gadał o polityce. To już miało miejsce w przypadku jednego z oglądających. Tylko dlatego, że właśnie te harpie nie dadzą uszom odpocząć. Ale to do rozkminienia, zobaczymy jak to będzie decybelowo wyglądać. Nie w Lestera. Nic tu nie ma. Oba. Patrz, chyba miałeś rację co do tego kamienia ogniskującego. Racja, to rzeczywiście wygląda na punkt ogniskujący. Ale niełatwo go będzie dosięgnąć. Wiesz, jak Lester jest z bractwa, no to on pewnie ogarnia telekinezę. Twoja kolej, palancie! O kurde, drugą trafiłem. Nie, dobrze. To te dziewczyny w markach to mieszkają. Najwyższy czas! Które ostatnio troszkę obraziłem na odcinku. I teraz się mszą.
Ba. Dziwne, że przy takim damage'u jeszcze ich nie zdejmuje na strzała. Pójdę rozejrzeć się na górze. Ty się ciesz, że jesteś nieśmiertelny, Leser, bo już dostałeś ze 2 chlapy ode mnie. Jeszcze ta harpia cię w oko dziabnęła. Tego co widziałem. On cię tu naprawdę zachowuje jak NPC z Morrowinda. To jest taki mem popularny. O, skrzyneczka, kuferek. Kuferek, serek. Klucz do skrzyni? Ciekawe do jakiej. O kurde. Nie mam tego chromanina przecież. Zostawcie mnie. Śmierć ożywieńcom. Oj, sieknął mnie. To była dobra walka, ale już się skończyła. Tutaj jakieś piwo, niewykończone miecze. O, widzicie? Taka sama siekierka jak ma Gravo. Wszystko jasne. Gravo tak naprawdę jest tym właścicielem ziem doliny. Burgrabią młodszym. Jak on się tam nazywa? Lub? Lub? Ciekawe jak tam Leser se na górze radzi. Ale ja tu muszę jeszcze zajrzeć. No nie, no nie odwracaj się plecami. Ale przygafiłem teraz, niewiele brakowało, żeby mnie wyjął. Czytałem ostatnio taki komentarz na temat wszystkich gameplay. Po co oglądać jak ktoś gra i widzieć te jego błędy? Najlepiej to samemu zagrać. No pewnie, że najlepiej. Ale ja jako młody, aspirujący Jupiter, jak dostaję informację, że ktoś chce pooglądać gameplaya, no to muszę go nagrać, no. Kurczę, mam wrażenie, że w niektórych modach, jak w edycji rozszerzonej, działały te pulpity. Muszę jeszcze to zweryfikować, ale wydaje mi się, że gdzieś grałem w jakiegoś moda jedynki, który pozwalał na te czytanie pulpitów. Szkoda, że tutaj to nie działa. Bo tak naprawdę to ja ten gameplay robię ostro z jajcem, no ale chciałbym kiedyś też nagrać taki poważniejszy gameplay. O ile w ogóle będę miał ludzi chętnych do oglądania tego. Którym nie tylko świruje pawiana. O, jest i Leser. Mnie przestraszył. Kubra, nawet nie otworzyłeś. Hej, ty! Co ci się w banie dzieje? Znalazłem dokument. Dobra robota. Przyjmij te zwoje magiczne jako wyraz mojej wdzięczności. Przy ich pomocy uda ci się dotrzeć do kamienia. Zaczekam na ciebie przy platformie. On jest jakiś przyczachany, mówię wam. On tu przyszedł, zajarał mrok północy. Ale bardzo mu zależało na tym, żebyśmy od razu zamiast eksploracji poszli po ten kamień. Lubię to w tych starych grach też. Macie decyzyjność, czy chcecie iść dalej z fabułą, czy najpierw coś wyeksplorować. Jak ktoś ci mówi, żebyś gdzieś na przykład nie szedł, to powinieneś tam iść właśnie. A teraz zamknij ryja, harpią. Bo cię nie mogę, kurczę, przesłuchać. Nic tu nie ma. Ale chyba dało się jeszcze wyżej wejść, no. Nie zazdroszczę mu chodzenia po tych wszystkich drabinach i nie dlatego, że są uznawane przez graczy za najgorszego potwora z całej serii.
Tylko tego, że ja ogólnie to trochę wydygany jestem na takie poważniejsze wysokości. Co my tu mamy? 43 punkty, wow. ...39 questów complete, naprawdę? Ja kiedyś wam opowiadałem, ci żelazni fani pewnie o tym wiedzą, że ta liczba mnie prześladuje. Zdarza się tak, że kilka razy dziennie ją widzę. Inspirowałem trochę opowiada i czytałem o numerologii. No ale to dużo mi nie dało tak naprawdę informacji, co to może być. Co jest? O kurczę, ile starych monet. Wiecie, kto się ucieszy? Jego. To monety są skitrane w sakwie jego. I mam jeszcze taką jedną wspominkę dotyczącą górskiej fortecy, a raczej tego, że dało się nie z tej strony wejść na drabinę. Nie wiem, czy kojarzycie taki schemat. Że kurczę, wchodziłeś i zatrzymywałeś głowę jakby z drugiej strony drabiny i było trzeba schodzić i wchodzić z drugiej strony jeszcze raz, jeżeli się pomyliłeś. Ale może mi się wydawać, że tak było. Jak pierwszy raz ogrywałem czystego Gotika, to pamiętam, że... W sensie na kanale jak ogrywałem pierwszy raz tego Gotika czystego, to pamiętam, że miałem... spory problem, żeby wyjść od Xardasa. Bo kurczę, wychodzę z jego wieży i mam takie... Co jest? Czemu nie mogę Czemu nie mogę zejść normalnie? A to chodziło o to, że tam po prostu nie było zejścia w podstawce. O kurczę, premię do zręczności, dawaj. Lub. Ja tu jeszcze mam. Do siły. Nie wiem, jak to się tutaj skaluje, czy powinienem to później wykorzystywać, czy nie. Ale chyba siła 1 punkt za 1 nauki. Chyba w tej kwestii się tutaj nic nie zmieniło. Pogadajmy. Teraz obaj mamy to, po co przyszliśmy. Chciałbym tu jeszcze trochę zostać, poczytać stare księgi. Do następnego spotkania. Dokładnie, obaj mamy to, po co przyszliśmy. A ja teleportuję się tym zwojem do nowego obozu. Stamtąd będę miał bliżej dostać się do Kamiennego Kręgu. I teraz... Hop! Saturazzo. Znalazłem kamień ogniskujący w kanionie troli. Na dobry początek wystarczy. Nieźle sobie radzisz. Dzięki. Musisz jeszcze odnaleźć 3 pozostałe kamienie. E. Ruszaj w drogę. Nie zostało nam zbyt wiele czasu. Widzę, że wykorzystałeś zwój teleportacyjny. Proszę, weź następny. Ty mi tu nie mów, że ja coś muszę, bo ja nic nie muszę. Znalazłem kamień ogniskujący w górskiej fortecy. Świetnie. To już drugi kamień, który nam przynosisz. Jesteśmy już znacznie bliżej naszego celu. Nie ustawaj w wysiłkach. Potrzebujemy jeszcze 2 kamieni ogniskujących. Taką macie tutaj pakę w nowym obozie i mnie wysyłacie akurat. Że to Kosa by poszedł, wziął ze sobą Torlofa, to by całą kolonię we dwóch oczyścili. Znalazłem kamień ogniskujący w ruinach starego klasztoru. Spotkałem tam Gorna, tego najemnika. Pomógł mi w poszukiwaniach. Niesamowite. Mamy już 4 kamienie ogniskujące. Brakuje jeszcze tylko jednego. Oddałeś naszej społeczności nieocenione usługi. Jeśli uda ci się odnaleźć ostatni z kamieni, wkrótce będziemy znów na wolności. Nie będziecie, mordo. Obyś wrócił cały i zdrowy. Może to taki chamski spoiler, ale nie będziecie. Już abstrahując od tego, że on to nigdy nie będzie na wolności, ale nie powiem dlaczego, bo dostanę bana. Mieliśmy iść tutaj do Wilca, który w przeszłości dostał od nas bułeczkę. Niektóre rzeczy wymagają. To zobaczyć, ile mi da za te wszystkie skóry. Dobra walka. Twój trening się opłacił. A twój nie. Już to raz mówiłem. Mam dla ciebie kilka skór. Wilcza skóra. Może się przydać. Skóra orkowego psa? Te bestie są niebezpieczne. Dokładnie. Załatwiłeś cieniostwora? Nieczęsto widuje się te bestie w tej okolicy. Za 4. Skóra topielca. Nieźle się takie obrabia.
Skóra błotnego węża? Pewnie przechodziłeś akurat przez bagno tych świrów z sekty, co? A co to za skóra? Zdarłem ją z trola. Trolla! Jak dotąd słyszałem jedynie opowieści o tych stworzeniach. Solidne zdobycze, powiem ci. Jeśli będziesz miał następne, to wiesz, do kogo się zwrócić. Właśnie tak. Ciekawe, czy on może mi coś ulepszyć? Potrzebuję lepszej zbroi. Nie mogę ci nic sprzedać. O, tak będzie. Jakie z... Wybierz sobie. Pancerz ze skóry trolla. To się już więcej nie powtórzy. No nie mam tych skór, bo mu sprzedałem. No ciekawe, czy byłby lepszy. Podejrzewam, że nie, bo zaraz i tak dostaniemy jeszcze wkrótce ten pancerz z płytek pełzaczy. I wtedy będę mógł sobie porównać, czy lepsza jest ta szata guru, czy ta druga. Ciekaw jestem, czy też się coś zmieni po tym wszystkim. Jak już ogarniemy te kamienie, czy ta modyfikacja coś zmienia w kwestii tego, co się dzieje później w starym obozie. Powiem wam, że najgorzej mi było chyba nabić 10 poziom, a potem to leciało jak z górki. Nawet nie chodziłem po kolonii, jakoś nie czyściłem bardzo i mam 19. Jakby tak się przyłożyć, to by, myślę, 30 na spokojnie tutaj wbił, bez jakiegoś tam bugowania. Trzeba też pamiętać, że sklepałem paru NPC-ów. Nie każdy też się decyduje na bicie postaci niezależnych. Na czyszczenie na przykład starej kopalni. Kurczę, ktoś tam się drze. Co jest? Ty, Mineten, on już nie żyje. Już go nie musisz rzucać. Witaj, mój przyjaciel Lester z obozu na bagnie powiadomił mnie o twoich niezwykłych czynach. Jestem pod wrażeniem. Stałeś się bardzo potężny. No Robię jak? co mogę. Ach, zawsze skromny, co? Spotkałem Gorna. Naprawdę? Gdzie? W ruinach klasztoru, nad morzem. Bawiliśmy się w poszukiwaczy skarbów. Zapewne nie omieszka mi o tym opowiedzieć podczas naszego następnego spotkania. Spotykacie się na Rex. Lester i ja rozejrzeliśmy się trochę po fortecy w górach. Tak, słyszałem. Wygląda na to, że można ci zaufać. Gdzie wasza czwórka zwykła się spotykać? Ach, tu i tam. Spotykamy się w najróżniejszych miejscach. Aha, czyli nie chcę powiedzieć, tak jest. Co tu robisz? Niedaleko stąd leży starożytny kamienny krąg. W jego centrum znajduje się wejście do podziemnej komory. Jakiś rodzaj grobowca? Tak, coś w tym rodzaju. W tym grobowcu znajduje się przedmiot, który chciałbym zdobyć. Szukam kamienia ogniskującego. Powinien gdzieś tam być. Powinien. Wygląda na to, że obydwaj szukamy czegoś w tym samym miejscu. Dlaczego nie zejdziesz do grobowca i nie zabierzesz tego, czego szukasz? Och, to długa historia. Musiałbym zanudzać cię opowieścią o bardzo dawnych czasach. Śmiało, nigdzie mi się nie śpieszy. No dobrze, po utworzeniu magicznej bariery, która stała się naszym wspólnym więzieniem, jeden z magów zamknął pod ziemią potężny artefakt. Czyżbyś mówił o jednym z 5 kamieni ogniskujących? Dokładnie. A więc znasz już historię 5 kamieni? Tylko mi nie mów, że ty też szukasz tego kamienia. Nie, nie interesuje mnie kamień ogniskujący. Szukam pewnego talizmanu orków. Artefakt jest w jakiś sposób chroniony? Tak, strzeże go potężne zaklęcie. Pierwszy rabuś, który spróbuje go zabrać, będzie przeklęty i zostanie skazany na wieczną egzystencję jako ożywieniec. Od tej pory po wsze czasy sam stanie się strażnikiem kamienia, który próbował ukraść. Czy istnieje jakiś sposób na uniknięcie klątwy? To już nie będzie potrzebne. Kilka lat temu jeden z magnatów polujący dla rozrywki na orków okazał się na tyle bezmyślny, że zszedł do grobowca. Teraz on jest strażnikiem spoczywających pod ziemią skarbów. Aż dziwne, że wszystkie te kamienie nie zostały w ten sposób zabezpieczone. Śmierdzi mi to takim trochę ksardasem. No ale ogólnie jakby je tak zabezpieczyli, no to naprawdę by się do nich nikt nie dostał, a tym bardziej nie jakiś Nyras czy inny leszczyk. A co z twoim talizmanem? Jestem przekonany, że jego poprzedni właściciel wykorzystywał go do ochrony przed rozwścieczonymi orkami. Jeśli mam rację, ten talizman może się okazać niezwykle przydatny.
Dawaj, idziemy tam razem. Zatem powinniśmy wspólnie przeszukać ten grobowiec. Ty znajdziesz swój talizman, a ja mój kamień ogniskujący. W porządku, ale jest pewien mały problem. Problem? Tak, strażnik podziemnej krypty. A nie można go po prostu posiekać na drobne kawałeczki? To nie będzie takie proste. Ten ożywieniec zdaje się być niezwykle odporny na działanie zwykłego oręża. Niech zgadnę, pewnie masz jakiś plan, jak go pokonać, tak? No cóż, mam pewien plan, ale nie jestem w stanie sam go wykonać. Zamieniam się w słuch. Mam przy sobie magiczny zwój z niezwykle potężnym zaklęciem. To zaklęcie natychmiast niszczy wszystkich ożywieńców znajdujących się w okolicy. Zatem dostanie się do grobowca powinno być dziecinnie proste, prawda? Niezupełnie. Obawiam się, że nasz przeklęty strażnik nie jest już sam. Wygląda na to, że rabusie, którzy przyszli po nim, mieli równie mało szczęścia, co on sam. Pewnego razu zszedłem na dół i mało brakowało, a postradałbym życie. Jeden człowiek nie sprosta wszystkim przeciwnikom. Założysz się, że sprostam? Jak coś, to poczekaj tutaj i ja pójdę i ci pokażę, jak się kaszle. Daj mi ten magiczny zwój i razem zajmiemy się tymi ożywieńcami. Miałem nadzieję, że to powiesz. Niestety mam tylko jeden zwój. Wykorzystaj go przeciw strażnikowi. Nie. Pozostałe ożywieńce można zabić zwykłym orężem. Rozumiem. Jego też No pewnie. dobrze, którędy do tego kamiennego kręgu? Chodź za mną. Już No zagadujesz, i jesteśmy. Ten tunel prowadzi wprost do grobowca. Zatem ruszajmy. Pora złożyć wizytę strażnikom. Ty, tam są też szkielety, a nie było ich. Dobra, nieważne, zaraz do nich pójdę. Tylko tutaj sklepię parę leszczy. Ale mnie sieknął. Ale dostałem w tubęgę. Jak szybko chodzi ten. Ma zbroję Magnatas. Mój syn. Ilten, dawaj ich. Nie ogniem. To na nich nie działa, sprawdzałem. Sprawdzałem, wieży mgieł. Robisz za tankera teraz. Dobra, dawaj go. Dobra, może go klepać, a ja tu se HP odnowię, bo kurczę schowałem broń jak noob. A z kuszy? Z kuszy go można wyjąć? Nie, odporny jest faktycznie. Faktycznie to tak rozkminili, że jest odporny. Ale ładny kolor fioletowy poszedł. Jeszcze się rusza! No już nie. Dobrze, widzę, że znalazłeś talizman. Proszę, weź go. Taka była umowa. Dziękuję, przyjacielu. Nigdy nie zapominam o ludziach, którzy mi pomogli. Wrócę teraz do starego obozu. Może tam się jeszcze kiedyś spotkamy. Może. Może to wiesz, jest głębokie i szerokie. Nie, naprawdę, przestraszył mnie w tej zbroi. Ja chciałem sobie chlupnąć napoju, a oni mnie zaatakowali. 500 bryłek? Jakbym wiedział, że to będzie 500 bryłek, to już dawno bym tutaj przyszedł. Powinienem nagrać odcinek, co gdyby tutaj bezimienny zginął. Wyobraźcie sobie, żeby został jednym z tych obśrupańców. I tu chyba jedno z tych skrzyń wyciągnęli. To jest taki myk, jak się lata na kodach, że za tą ścianą albo za tamtą jest jeszcze jedna skrzynia. I nie wiem, czy ją wyciągnęli tutaj w tym modzie, czy nie. No ale wydaje mi się, że jest o jedną skrzynię więcej niż normalnie. Niż w podstawce. Ale tu jeszcze mamy coś do załatwienia. A mianowicie tych oto leszczyków, którzy mają, kurczę, przy sobie te małe tarczki. Kuklerze, czy jak to się tam nazywa. No chodź. Pięknie, pięknie się z nimi walczy. Jeszcze gdzieś tutaj chyba bym znalazł te przejście do tych pierwojadów górskich. Jeszcze mnie chapnął. Czegli tutaj Trollesta. Trollesta evenement. Na zawsze JLB. Gimby nie znają.
No kurczę, wypiłem napój, co daje 100 HP. Wypiłem napój, co daje 100 HP, a nie musiałem wypić napoju, co daje 100 HP. Dobra, teraz też, czy jestem w stanie sklepać? No a jak? Zemsta na was teraz poszła i to gruba. O, nawet skóra cieniostwora. Takie są sporo warte. I ten wilk mówiący. Załatwiłeś cieniostwora? Ale głos podkładany ma kozacki. Ja bym chciał w sumie kiedyś uczestniczyć w jakimś takim projekcie. Nawet były jakieś rozmowy w tej kwestii. Z osobami, które myślałem, że nie bardzo mnie lubią. Myliłem się. Wiedzieli, że mogę zagrać jedną z dziewczyn w Czerwonej Latarni. Tak w ogóle to powiedzcie mi, czemu to jest niewyzbierane? Ja tu jeszcze nie byłem w tym modzie? To jest grane. Dostaliśmy sól. Mora sól. Chyba bez podsadzania się to nie przejdę, tędy musiał przez wolną kopalnię tutaj przeskoczyć. Aż tak mi nie zależy na tych ścierwodziadach. Ale zobaczymy. Dałaby się jakaś drabina, to mi się tam raz dwa wspiął. A, tutaj. Nie wbiję tędy. Prędzej upadnę i sobie ten głupi ryj rozwalę. Myślałem, że dał trochę więcej tych zwojów. Miał za każdy kamień dawać, leszczyk. Najwyraźniej jest tak zrobione, że jeden to jest max. Czekaj no. Czekaj, Leszu. Znalazłem kamień ogniskujący pod kamiennym kręgiem. Wspaniale. Mamy już wszystkie 5 kamieni. Nie wiem, jak będziemy ci się mogli odwdzięczyć. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Szybko zmienić Pójdź zdanie. teraz do Jordiana. On da ci chociaż skromną namiastkę nagrody za twoje wysiłki. Porozmawiaj również z Kronosem, strażnikiem Rudy. Od niego dostaniesz kolejny wyraz naszej wdzięczności. Dobra. Obyś wrócił cały i zdrowy. No dobra, moi drodzy. Do Kronosa i Jordiana pójdziemy już w kolejnym odcinku, bo ten i tak jest już przydługi, także mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, jak nie, no to w dół i trzymajcie się. Cześć!